Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o niezrealizowanych inwestycjach drogowych w Polsce. W jednym z odcinków o ciekawostkach drogowych opowiedziałem o drodze wojewódzkiej nr 214, która jest przykładem niezrealizowanej do końca inwestycji drogowej. W dzisiejszym odcinku opowiem o innych nieukończonych inwestycjach drogowych w Polsce. Zarówno o takich historycznych, jak i całkiem współczesnych. O inwestycjach dużych, jak i lokalnych. O porzuconych inwestycjach, których pozostałości można zaobserwować do dnia dzisiejszego. Berlinka. Najbardziej znaną i największą nieukończoną inwestycją drogową na ziemiach polskich jest Berlinka. Jest to potoczna nazwa planowanej przez przedwojenne Niemcy autostrady łączącej Berlin z Królewcem, dziś Kaliningrad w Rosji. Budowę drogi zainaugurowano w roku 1933, a zatrzymała ją klęska Niemiec w II wojnie światowej. Obecnie w granicach Polski w ciągu Berlinki możemy jeździć autostradą A6 i drogą wojewódzką 142 na odcinku zachodnim oraz drogą S22 na odcinku wschodnim. Ślady prac ziemnych ciągną się w województwie zachodniopomorskim od miejscowości Lisowo, kilkadziesiąt kilometrów na wschód, aż w okolice Barwic. Ślad drogi jest dobrze widoczny na zdjęciach satelitarnych i lotniczych. Berlinka to bardzo ciekawy i obszerny temat, dlatego dokładniej omówię ją w dedykowanym odcinku. Linia hutniczo-szerokotorowa. Ze Sławkowa w województwie śląskim do Hrubieszowa w województwie lubelskim i dalej na Ukrainę biegnie najdłuższa szerokotorowa linia kolejowa w Polsce, czyli LHS, linia hutnicza szerokotorowa. Jest to jednocześnie najbardziej wysunięta na zachód linia szerokotorowa w Europie. Została wybudowana w drugiej połowie lat 70. i miała na celu dostawę rudy żelaza ze Związku Radzieckiego do Huty Katowice. W województwie lubelskim i podkarpackim można znaleźć kilka niedokończonych wiaduktów drogowych nad LHS. Znajdują się one w miejscowości Werbkowice, Nowosielec dla obecnej drogi krajowej nr 19, w miejscowości Bojanów. Ich budowa została wstrzymana ze względu na trudną sytuację ekonomiczną PRL-u na początku lat 80. Z tego samego powodu zaniechano elektryfikacji linii. W Zamościu nad LHS znajduje się również wiadukt niedokończonej kolejowej obwodnicy Zamościa. Łódź, wiadukty Widmo. W Łodzi na przedłużeniu ulicy Antoniewskiej znajduje się dwujezdniowy wiadukt nad linią kolejową nr 16. Wiadukt prowadzi z krzaków w krzaki i jest nieosiągalny dla ruchu kołowego. Jest przez lokalnych mieszkańców nazywany kryształowym ze względu na zalegające na nim duże ilości szkła z rozbitych butelek. Wiadukt został wybudowany w roku 2000 i miał być częścią nowej drogi wylotowej z Łodzi na wschód, prowadzącej m.in. do autostrady A1. Wzdłuż ulicy Pomorskiej istnieje kilka innych wiaduktów wybudowanych z myślą o drugiej jezdni. Trasa ta nadal jest ujęta w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale nie wiadomo, kiedy miałaby zostać wybudowana. Złośliwi twierdzą, że Łódź specjalizuje się w budowie wiaduktów widm. Wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, nad przystankiem kolejowym Łódź-Dąbrowa, znajdują się wiadukty dla torów tramwajowych, po których nigdy nie przejechał żaden tramwaj. Stało się tak, ponieważ nie doszło do skutku planowane w latach 80. zeszłego stulecia przedłużenie trasy tramwajowej. Najnowszy łódzki wiadukt donikąd powstał niedawno, bo w roku 2014. Wchodzi w skład węzła trasy górna, jest to droga krajowa nr 91, z planowaną trasą śląską. Niestety nie wiadomo, kiedy trasa śląska miałaby zostać wybudowana.
Drogowa trasa średnicowa. Główną arterią wschód-zachód w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii jest drogowa trasa średnicowa. Bezkolizyjna droga łącząca Gliwice z Katowicami liczy 35 km. Budowę pierwszych fragmentów rozpoczęto w latach 70., a najnowszy odcinek otwarto w roku 2016. Wschodnią końcówką trasy jest węzeł z ulicą Lwowską w Katowicach. Jadąc w stronę Mysłowic, mija się po lewej stronie nieużywane, zarośnięte jezdnie, by po chwili przejechać nad nimi wiaduktem. Nawierzchnia bitumiczna urywa się po 200 metrach. Jest to relikt planów budowy DTS-ki Wschód, czyli przedłużenia średnicówki w stronę Mysłowic. Droga miała się łączyć z dwujezdniową ulicą Obrzeżna Zachodnia. Plany do dziś nie zostały zrealizowane, ale nie zostały też całkowicie zarzucone. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja potrzebna do budowy drogi. Niestety inwestycja nie ma zapewnionego finansowania. W Zagłębiu Dąbrowskim możemy znaleźć więcej reliktów po planach budowy DTS-ki. Pierwotne plany zakładały też budowę drugiej odnogi DTS-ki przez Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej. Na pograniczu Dąbrowy Górniczej i Będzina znajduje się bardzo szeroka dwujezdniowa ulica Osiedlowa prowadząca donikąd. Innym, niedoszłym fragmentem DTS-ki Wschód jest Aleja Zagłębia Dąbrowskiego w Dąbrowie Górniczej, która z obu stron kończy się skrzyżowaniami typu T z podrzędnymi ulicami. Plany budowy DTS-ki od Dąbrowy Górniczej zostały zarzucone. Według obowiązujących projektów północna odnoga pobiegnie przez Sosnowiec do nowego węzła Bór na S1, zaś południowa przez Mysłowice do istniejącego węzła Jęzor na S1. Węzeł Marynarska trasy północ-południe w Warszawie. Planowana trasa północ-południe ma być jedną z głównych arterii komunikacyjnych lewobrzeżnej Warszawy. W pierwotnych założeniach miała być częścią drogi ekspresowej S7. Jednak na początku lat 2000 władze miasta podpisały z ministerstwem porozumienie, na mocy którego trasa została zdegradowana do klasy GP. W tym samym porozumieniu uzgodniono obniżenie klasy autostrady A2 na przejściu przez Warszawę do drogi ekspresowej. Tym samym realizacja trasy spadła na barki miasta. Pod pieczą Generalnej Dyrekcji pozostał tylko fragment pomiędzy obwodnicą południową a ulicą Marynarską, która ma pełnić funkcję dojazdu do portu lotniczego Okęcie. Odcinek ten, oznaczony jako droga ekspresowa S79, został wybudowany w latach 2009-2013. W ramach kontraktu wybudowano pełny węzeł Marynarska, uwzględniający przedłużenie trasy północ-południe dalej na północ. Jest to efekt uzgodnień Generalnej Dyrekcji z miastem, które deklarowało budowę kolejnego odcinka trasy w niedalekiej przyszłości. Niestety plany nie zostały do dziś zrealizowane, co więcej, nie ma perspektyw na budowę przez miasto jakiegokolwiek fragmentu trasy północ-południe w dającej się przewidzieć przyszłości. Problemem jest bardzo wysoki koszt. Na węźle Marynarska jest 350 metrów nieużywanych jezdni trasy głównej oraz dwie nieużywane łącznice, w tym jedna przechodząca estakadą nad torami kolejowymi. Co ciekawe, jezdnie główne przegrodzono kilkoma szeregami betonowych barier, aby uniemożliwić wyścigi motocyklistom. Trzecia rama komunikacyjna w Poznaniu. Jadąc zmodernizowaną w 2012 roku drogą wojewódzką 307 w Poznaniu, ulicą Bukowską, przejeżdżamy wiaduktem, pod którym nie ma nic. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak przejście dla zwierząt pod drogą, ale w rzeczywistości wiadukt wybudowano z myślą o tzw. trzeciej ramie komunikacyjnej Poznania. Jest to planowana miejska obwodnica o długości około 36 km, która miałaby przebiegać w promieniu około 4-5 km od centrum miasta. Wiadukty na Bukowskiej nie są jedynymi obiektami wybudowanymi z rezerwą pod trzecią ramę.
Podobne konstrukcje znajdują się na rondzie Skubiszewskiego. Niestety, ze względu na ogromny szacowany koszt budowy trasy, który mógłby wynieść aż 9 miliardów złotych, trzecia rama na długo pozostanie w sferze marzeń. Jedyny wybudowany w docelowym profilu fragment trasy znajduje się przy centrum handlowym w dzielnicy Franowo. Jeśli tego typu filmy również się Wam spodobają, to będą kolejne części. Materiału mam już sporo. Jeśli w Twojej okolicy też są zapomniane wiadukty czy drogi, napisz w komentarzu. Dziękuję Tomkowi z forum Skyscraper City oraz pozostałym wymienionym osobom i firmom za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.